Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy. Witamy wszystkich widzów w drugiej części poświęconej stanowi rosyjskiej gospodarki i jak wygląda stan rosyjskiego państwa. Dzisiaj powiemy na temat przemysłu i handlu. Dosyć dużo slajdów. Jeżeli czegoś będzie brakowało, odsyłamy do naszych codziennych informacji oraz komentarzy. Pamiętajcie, że to jest podsumowanie roku 2023 z perspektywami, z trendami na rok 2024. Widzieliśmy też dużo pozytywnych komentarzy pod pierwszym filmem, dziękujemy serdecznie i nie przedłużając, ja tylko proszę o lajki, komentarze i udostępnianie tych treści dalej, aby można było tą wiedzę rozprzestrzenić. I co, Paweł, wrzucamy pierwszy slajd? Tak, zaczynajmy od początku. Na sam początek powiemy sobie o jednym z najważniejszych parametrów, czyli rosyjskim eksporcie. Tak. Tutaj macie pokazane, jak ten eksport mniej więcej zachowywał się od roku 2000. Czyli widzieliśmy, że tak mniej więcej do roku 2008 mieliśmy wzrost, a potem... To był ten pierwszy Putin taki, bo można powiedzieć, że... Putin, tak, czyli to, co wszyscy Rosjanie wspominają, tak, czyli odejście tej smuty jelcynowskiej, Putin przejął władzę i zaczęło się wszystkim poprawiać. A potem już przestało się poprawiać, bo widzimy pewną taką zmienność. No, ktoś może powiedzieć, że to jest, my mówimy o społeczeństwie, a to jest tylko eksport. Natomiast no tutaj widzimy, że od roku, powiedzmy, no jeżeli byśmy tak spojrzeli, od roku 2007, no to jeżeli chodzi o wyniki eksportu, się nie zmieniły. Mieliśmy oczywiście pewne piki i największy ten pik, który obserwowaliśmy, no to był rok 2021, odbicie po-covidowe i 2022. I teraz no nie będzie tajemnicą, kiedy powiemy, że eksport Rosji jest w 100% uzależniony od eksportu ropy naftowej. Ktoś może powiedzieć, no ale ten eksport ropy naftowej to nie jest 100%. Nie, ale jest duża część. Teraz następny slajd, jeżeli byśmy poprosili, zobaczymy to uzależnienie i tą proporcję. Jak bardzo wyniki ropy naftowej wpływają na wyniki rosyjskiego eksportu. Tutaj mamy 3 wykresy i widzimy, że ten wykres niebieski to jest cena Uralsa, ten zielony jest Uralsem, niebieski jest Brentem. Dobrze, zielony Uralsa, niebieski Brentem, a ten pomarańczowy to jest eksport. No i tu widzimy, że w momencie kiedy, tu też widzimy tą reakcję, tak, kiedy mamy taką, dlaczego tu wcześniej nie ma tego Uralsa, ktoś się zapyta, bo nie było notowań, nie było jak gdyby podawanych danych, mamy dane za Brent i widzimy, że w momencie, kiedy te ceny idą mocno do góry, no to ten rosyjski eksport rośnie. W momencie, kiedy te ceny spadają, no to ten eksport również spada. Co gorsze dla Rosjan, widzimy coraz większą zależność, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Właśnie chciałem to powiedzieć, że na początku jednak te linie... No dobrze, to było Brent, ktoś może powiedzieć, nie na początku. No, ale nie, no ale tu mamy Urals zielony, który bardzo odstaje od tego eksportu, a teraz w najbliższych latach one się praktycznie pokrywają. Pokrywają się, będziemy mieli troszeczkę inaczej w 2023, to akurat słabiej tutaj widać, bo to się zaczyna powoli troszeczkę rozjeżdżać, ale to nie wynika z tego, że Rosja zrobiła coś genialnego, tylko wręcz odwrotnie, ze względu na wprowadzony price cap i sankcje, zwiększył się dyferencjał i zwiększyły się problemy rosyjskiej gospodarki. Po prostu ta cena Uralsa dosyć mocno spadła,
a zmienił się stosunek rubla do dolara, a więc tam będziemy mieli zaburzenie. Do tej pory było bardzo ścisłe połączenie i to było też połączenie takie z kursem rubel-dolar. W 2023, szczególnie pod koniec, drugiej tej połowie i na jesieni, tu jest różnica, która wypada nawet na niekorzyść Rosji. Te ceny i te zwyżki Uralsa nie wpływają tak mocno na zwiększenie eksportu. To wynika z wielu względów. My o tym mówiliśmy w CEP-ach, nie chciałbym, żebyśmy tego powtarzali. Natomiast to, co widzimy w 2023 cały czas, że eksport ropy naftowej to jest w tym momencie nadal ważny element, jeżeli chodzi o przychody. I to, co próbuje się, część ekspertów mówi, że od początku konfliktu ten eksport ropy naftowej był napędzany przez zakupy europejskie. Tak było w 2022. Ja może wrócę do tego, pokażę. Tak, jak widzicie tutaj na samym końcu, w tych latach 2022 mamy taki pik, 1 który i 2, przewyższa. Tak. I tu widzimy, że jest bardzo duży wzrost. To dało bardzo silny impuls, no i dużo pieniędzy tak Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o zeszły rok, szczególnie pierwszą połowę tego roku. Natomiast widzimy już, że tutaj jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli popatrzymy na sam eksport, jeżeli byśmy też mieli eksport ropy, będzie to podobnie wyglądać, tak jak widzicie, tak? Tylko mówię, no tu będziemy mieli troszeczkę nawet sytuację gorszą dla tego eksportu. I co jest istotne tutaj jest, że trzeba powiedzieć, że tej nadwyżki, która umożliwiała prowadzenie wojny w 2022, w 2023, Rosja w tym momencie nie ma. To już zostało wszystko przepalone. Bo zostało to przepalone. Gdzie to zostało przepalone? Na ukraińskim froncie. Czyli Ukraińcy dostawali pożyczki i darowizny z Zachodu i to przepalali. Przepalali polskie pieniądze, niemieckie, amerykańskie, fińskie, francuskie, wszystkich krajów, japońskie, które się składały. Rosjanie w tym czasie przepalali własne, zaoszczędzone środki. I to zarówno środki, jeżeli chodzi o firmy, jak i środki, jeżeli chodzi o budżet. Jeżeli popatrzymy na budżet za 2022, gdzie była nadwyżka handlowa, zaraz o tym za moment, może ją też pokażesz. Nadwyżkę handlową w tym momencie? Tak, to jest bodajże slajd trzeci. No nie, trzeci jest import. No to czwarty. Eksport z Polski. No to dalej. Bilans handlowy. Bilans handlowy, tak. Jeżeli popatrzymy sobie na bilans handlowy, no to będziemy, słuchajcie, widzieć jedną rzecz. Widzicie bardzo duże podobieństwo oczywiście do eksportu, natomiast olbrzymia nadwyżka handlowa, jeżeli chodzi o 2022, kiedy ona się skończyła i została przejedzona. I widzicie, nie było czegoś takiego w historii, tak? Rosja nie miała tak wielkiej nadwyżki handlowej, tak? To się właśnie z czego to się bierze? Raz, że eksportowała bardzo drogo, a dwa, przestała importować. To też, żeby zmniejszyła drastycznie import. No i to oczywiście czasowo to zrobiła, musiała też się przekierować na te rynki azjatyckie i tak dalej, i to też trwało jakiś czas. Dzięki temu uzyskała tą nadwyżkę ulokowała w Ukrainie i we wrześniu 2022 już odczuwała deficyt, tak? Czyli rząd wydał wszystkie te pieniądze i na koniec 2022 zakończył dosyć dużym deficytem i dziurą budżetową. Tak. Natomiast jeżeli mówimy o eksporcie, to też trzeba sobie powiedzieć... Ale to czekaj, zatrzymajmy się chwileczkę przy tym, bo bardzo często słyszymy w mediach, że Rosja zarobiła na wojnie, właśnie na tej panice i że wciąż zarabia. Okej. Natomiast te dane mogą dotyczyć właśnie, często mówią ludzie i nie nadążają za tym, co się dzieje i mówią, opierając się na tych danych, które dotyczą połowy, powiedzmy, roku 2022
i wtedy, gdyby Rosja wygrała, no to by miała tak, Ukrainę, większe dochody, przerażenie na świecie, wszystko by pasowało, natomiast później mamy, tak jak widzicie, ten gwałtowny spadek i już tych środków nie ma. Oni je przepalili. Rozumiem, że chcesz, żeby wrzucić Ci następny slajd, import Rosji. Już Ci wrzucam. Znowuż dosyć ważny parametr. Widzimy jedną rzecz. Rosja rozwijała się. Powiedzmy po latach smuty jelcynowskiej zaczęła się rozwijać za tego pierwszego Putina. No tego 2008 roku. Widzimy pierwszy kryzys. No w momencie, kiedy kryzys mniej importuje, potem znowuż zaczyna się rozwijać. Potem 2014, pierwsze sankcje, znowuż spada. Po ataku na Ukrainę, bo pamiętajmy, potem że to się znowuż zaczyna wtedy się odbudowywać. No i widzimy, teraz mamy ten moment 2022-2023 i widzimy, że ten import tak mocno nie spadł, co ciekawe jak w latach 2015, no ale jeżeli się cofniemy, no to widzimy, że to Rosja w tym momencie, jeżeli chodzi o import, jest na wartościach z roku mniej więcej 2007. I teraz dla porównania, żebyście też zrozumieli, pamiętajcie, ten import podlega też pewnej inflacji. To nie jest tak, nawet jeżeli on jest wyrażony w dolarach, no to on powinien cały czas rosnąć. No i dla przykładu, tak samo eksport, dla przykładu pokażmy, jak to wygląda. Pokażę import polski. Najpierw polski i później eksport polski. Tak. No i tutaj widzimy import polski, eksport polski, są oczywiście pewne zawirowania, tak, widzimy tutaj COVID, kryzys w 2008 widzimy i kryzys COVID w 2002, tak, czyli tą inwazję rosyjską, nie? I też widzimy ten Lehman Brothers 2009 roku. Tak. Natomiast jeżeli popatrzymy na eksport będzie polski bardzo podobnie wyglądał. Mamy po prostu cały czas tak wygląda zdrowe, powiedzmy, państwo. Rozwija się cały czas. Tak, bo wiele osób mówi, że Polska jest niezdrowym państwem, no patrząc na te wskaźniki, no one sugerują, że cały czas, jeżeli chodzi o rozwój i stan państwa polskiego, zwróćcie uwagę, że tutaj niezależnie kto w Polsce rządził, tak, no to te wskaźniki cały czas rosły, a jeżeli mielibyśmy jakieś zawirowania, no to one były spowodowane tutaj Lehman Brothers, a drugie zawirowanie to jest covidowe, no i trzecie, no to co się dzieje obecnie w Ukrainie. Ja chciałem, włączę sobie eksport polski. I tu mieliśmy eksport Rosji, nie, import Rosji i import Polski. Żebyście mogli sobie porównać, jak wygląda zdrowy organizm, a jak wygląda organizm, który co chwilę chce wojować. Więc to jest, myślę, tak, a więc tutaj widzimy, że nie przybywa, jeżeli chodzi o wymianę handlową, ani w bo dlaczego import jest ważny? W przypadku każdego kraju import jest ważny, bo też pokazuje konsumpcję wewnętrzną, no bo im wyższa konsumpcja, im bogatsi Rosjanie są, no to tym dany kraj więcej importuje. No i tak w przypadku Polski faktycznie jest. Eksport oczywiście jest ważny. W przypadku Rosji to jest jeszcze ważniejszy parametr, bo to jest kraj surowcowy, który powinien stać na eksporcie i na tym opierać jak gdyby swój model rozwojowy. W przypadku Rosji widzimy, że jest to zależne tak naprawdę w tym momencie od cen ropy naftowej. A więc tu jest pierwszy wniosek, że dla bycia lub niebycia Rosji bardzo istotne są obecnie ceny ich surowców. Im niższe ceny surowców, tym mniej pieniędzy na prowadzenie wojny. Im wyższe te ceny surowców, tym więcej pieniędzy. Dlatego jeżeli mówimy o jakichkolwiek sankcjach, to podstawą jakichkolwiek sankcji w stosunku do Rosji to jest cena Uralsa. Oczywiście są tam inne gatunki, natomiast no to jest podstawą. Im te ceny będą niższe, tym Rosja będzie miała mniej pieniędzy. Tak. Wróćmy na chwilę do bilansu handlowego, który omawialiśmy chwilę temu.
Jakie tu mogą być predykcje na przyszły rok? Import z zachodu jest upośledzony poprzez sankcje na wiele rzeczy. Eksport na zachód też. Pozostają rynki azjatyckie tylko i wyłącznie. Tak, i tu należałoby się spodziewać, że import przede wszystkim z Chin rośnie, bo to widzimy w 2022, w 2023, nawet bardziej. I są plany, że ten import w przeciągu kilku lat osiągnie z 200, obecnie tam z 200 powiedzmy 10-215 miliardów dolarów, około 300. Gdzie w tym momencie jest nadal nadwyżka handlowa w stosunku do Chin, ale ona jest nieznaczna i ona się cały czas kurczy. My spodziewaliśmy, że już w tym roku się to zmieni, no ale ze względu na kurs, no bo po prostu rubel się bardzo osłabił o ponad 40-50% w stosunku do juana, w zależności jak tam kiedy patrzymy, no to troszeczkę to bardziej pozytywnie wypadło, natomiast no, w przyszłym roku można liczyć się, że import z Chin będzie cały czas się zwiększał, natomiast też trzeba liczyć się, że będzie zwiększał się eksport na rynek chiński, dlatego że Rosjanie sobie założyli pewne wydatki wojenne, które determinują pozostałe działy gospodarki i kosztem nawet braków towarów na rynku krajowym chcą uzyskać po prostu wynik eksportowy. A więc tu bym spodziewał się, że być może uda się nawet 250 miliardów czy 260 w przypadku Chin uzyskać. Bardzo ambitnie bym nawet liczył, kosztem rynku krajowego i problemów i niedoborów na rynku krajowym. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie potrzebują pieniędzy na wydatki, do czego sobie za moment przejdziemy. Natomiast sobie teraz spójrzmy na następne dane. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne już ładuję. To pokazuje ten pewien element, czy sankcje działają, czy nie działają, bo tu często ktoś mówi, że nie. Tu widzimy odpływ cały czas inwestycji i pieniędzy netto z Rosji. Tu widzieliśmy, ktoś się może zapytać, mamy taki wyższy słupek, to jest powrót przez rząd rosyjski po wprowadzeniu tych sankcji części rosyjskich aktywów, jak i części przez oligarchów, natomiast te dane były publikowane, słuchajcie, do lipca. Po lipcu rząd zabronił dalszej publikacji tych danych. To są dane znowuż oficjalne rosyjskie. Sytuacja w tym momencie jest o wiele gorsza, ponieważ ostatnio bank centralny mówił, że jeżeli chodzi o przepływy, cały czas mamy do czynienia z ujemnymi przepływami. Miesiąc do miesiąca. Tak, przy czym nie podaje konkretnych kwot, twierdząc, że no to są... Żeby to zrozumieć, ten niebieski słupek, który się wyróżnia na tle wszystkich innych, to jest zmasowana akcja na szybko ściągania kapitału, jakiego dało się ściągnąć z całego świata do Rosji, uciekając przed sankcjami, bo to jest okres marca, kwietnia, czyli czas, gdy były podejmowane decyzje pierwsze o podjęciu jakichś tematów sankcyjnych i tu Rosjanie ściągali z całego świata kapitał do Rosji. Natomiast jeżeli sobie posumować te słupki na minusie, no to widzimy, jak to wygląda, ten kapitał cały czas odpływa. Tak, a tam jeżeli spojrzymy znowu na inne kraje, to będziecie mieli tam powiedzmy albo stały, albo nawet wzrost, tak, szczególnie na przykład na krajach azjatyckich. Tak, więc tu jak czasem mówimy, kołderka robi się coraz krótsza, to między innymi bilans handlowy się zmniejsza, natomiast na kontach bieżących jest jeszcze mniej, no ponieważ firmy wychodzą z Rosji, sprzedają te majątki, też oligarchowie, no część ściągnęli, no ale cały czas teraz pieniądze wypływają, być może już w tym momencie nie na zachodnie konta, nie do szwajcarskich, belgijskich banków, ale na bardziej egzotyczne kierunki, natomiast mamy cały czas wypływ tej gotówki i wypływ kapitału z Rosji
i nie ma przede wszystkim żadnych zagranicznych inwestycji. Ostatnio rząd bardzo nad tym bolał, jest jakiś pomysł, żeby ściągać, no tylko pytanie, kto chce zainwestować obecnie w Rosji, która prowadzi wojnę napastniczą. Mało jest. A dodatkowo traktuje tak firmy zagraniczne, jak traktuje, bo o tym też warto powiedzieć, że firmy zagraniczne są wręcz okradane ze swojego majątku, jeżeli chcą opuścić Rosję. W tym momencie tak naprawdę głównie wojnę to jest najciekawsze, Niemcy kontra Rosja, tego się chyba nikt nie spodziewał, że na tym kierunku, no bo niemieckie firmy są wywłaszczane w Rosji, no i odwrotnie dzieje się po stronie niemieckiej. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Niemcy do tej pory byli bardzo łagodni w stosunkach do Rosji, natomiast ze strony Rosji no, widać coraz bardziej agresywne te działania. Nie widać ich w stosunku do firm tak francuskich, no bo Totals nadal ma swoje udziały, ale już niemieckie firmy są zmuszane do ich pozbycia się. Duże odszkodowania też będą prawdopodobne. Wszystko wskazuje, że prawdopodobnie duże odszkodowania niemiecki rząd będzie chciał uzyskać od Rosjan, dlatego że będzie sam musiał wypłacić swoim firmom, ponieważ wcześniej nieopatrznie gwarantował, ponieważ biznes w Rosji miał być bezpiecznym biznesem dla firm niemieckich, a więc były gwarancje handlowe. No i teraz te gwarancje handlowe, tą żabę trzeba zjeść. Zobaczymy, czy to zrobi obecny kanclerz. Wszystko wskazuje, że on, bo to dosyć szybko idzie. No nieciekawa sytuacja na tej linii, o czym chyba w ogóle w Polsce nikt nie mówi, tak? W ogóle to jest jakiś taki... Ale my odsyłamy do swoich materiałów, postaram się podlinkować wszystkie te informacje i szczegóły. Zobaczymy, jaka będzie totalna kwota, natomiast słuchajcie, to są dziesiątki miliardów, tak? Jeżeli chodzi o odszkodowania w tym momencie dla firm niemieckich, sam BASF, no to jest w tym momencie ponad 5 miliardów, no nawet więcej, około 6-7. Duże kwoty, słuchajcie, naprawdę są bardzo duże kwoty. Dochodzą jeszcze kwoty za zerwanie dostaw gazu, które tam już idą też w dziesiątki miliardach. Więc to się kumuluje i teraz tak, rząd niemiecki ma dwa wyjścia, albo zmusić Rosję, żeby oddała te pieniądze Niemcom, albo konfiskując po prostu, lub w podatkach ściągnąć od Niemców za to, co niemieckie firmy straciły. Jak myślicie, którą opcję wybierze każdy demokratyczny rząd? Opcja taka, żeby niemieckie firmy wzięły to na siebie, nie wchodzi w rachubę, dlatego że miały gwarancje rządowe, a więc po prostu dlaczego miałyby z tego nie... Znaczy one już żądają, już chcą z tego korzystać, a więc sytuacja jest dosyć prosta. Tak, przejdźmy dalej. Produkcja przemysłowa w Rosji. Tym Rosja się chwali chyba najbardziej. Tak zwana produkcja wojenna, tak? Znaczy cała nie, ten manufacture to jest wojenna, to jest jak gdyby całość. Jeżeli chodzi o przetwórstwo, ono jest powiedzmy wyższe 2 razy, czyli jak tu mamy 5%, to przetwórstwo będzie około 9-10%. Natomiast widzimy jedną rzecz. Widzimy rzecz taką, że to nie jest tak, że ta produkcja przemysłowa w Rosji jakoś wystrzeliła, tak nie wiadomo jak bardzo. I mamy jak gdyby takie dwie części tej produkcji przemysłowej. Produkcję zbrojeniową i produkcję cywilną. I o ile produkcja zbrojeniowa zaczęła rosnąć tak naprawdę pod koniec 2022 roku, a dlaczego 2022? Ano dlatego, że Rosja, wbrew temu, co u nas się mówi, nie przygotowywała się wcale do jakiejkolwiek wojny. I to widać w danych. Co prawda wydatki wojskowe, militarne w Rosji były duże za poprzednie lata, ale jeżeli spojrzymy historycznie, one zawsze są duże. To jest duży kraj. Rosja posiadała i posiada dużą armię, dużo tego uzbrojenia, a więc nawet jeżeli popatrzymy na same pensje i utrzymanie tego wojska, no to jest dosyć kosztowna sprawa.
Natomiast widzimy, że spadek w 2022, on był mniejszy niż ten spadek covidowy. Ale był, co oznacza, że nie spodziewali się długiej wojny, bo to o to ci chodziło. I teraz widzimy, jeżeli nie wiem, czy będziemy mieli 5-letni tą produkcję przemysłową, jaką ją mamy, to super, bo widzimy, że ten szczyt, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, osiągnięto w połowie, dokładnie w maju, maj, czerwiec, zależy, które patrzymy, maj, czerwiec, jeżeli chodzi o rok 2023. I tutaj mamy ten pik, jeżeli chodzi o produkcję uzbrojenia. Tak, czyli ta najwyższa niebieska strzałka już na samym końcu wykresu, to mamy pik produkcyjny. On został osiągnięty w połowie roku 2023 i od tamtego czasu... Powiedzmy października była trochę taka poprawa, ale potem już widzieliśmy listopad i grudzień, będziemy mieli spadki i przestoje przede wszystkim, bo tam się zaczynają od jesieni pojawiać przestoje. Dlaczego? Dlatego, że ona się zaczyna blokować, ta produkcja. Jedne zakłady czekają na inne zakłady, te inne zakłady czekają na inne zakłady. Ilość zakładów w Rosji jest skończona. Rosja ilość ludzi pracujących w tych zakładach jest skończona. Ilość ludzi jest skończona. Cały czas bardzo poważny deficyt, jeżeli chodzi o personel, dlatego że część ludzi po prostu ginie na wojnie, część wyjechała, a część cały czas w Rosji był problem tak naprawdę, jak oglądaliście poprzedni nasz odcinek, to my tam pokazywaliśmy od 20 lat, jest cały czas problem ten demograficzny i cały czas brakuje ludzi i struktura się zmienia, tak? Czyli jest coraz więcej starych ludzi, a coraz mniej tych młodych, no i coraz mniej młodych wchodzi w ten wiek produkcyjny, przez to naturalnie z roku na rok jest mniej rąk do pracy, a jeżeli do tego dorzuci się, że ktoś dosłownie obcina te ręce lub ktoś z tego urlopu z Ukrainy nie wraca, no to sami rozumiecie, że tutaj nic nie można wymyśleć, a jeszcze dochodzi jedna rzecz. Żeby produkować więcej uzbrojenia, trzeba było przejść na bardziej prymitywne wytwarzanie tego uzbrojenia, czyli to nowoczesne uzbrojenie. Zresztą widzimy, tak, na Ukrainę nie jadą armaty, tak, czy jakieś tam 91, tylko najczęściej wyremontowane stare modele czołgów i wbrew temu, co mówią niektórzy polscy eksperci, w każdym modelu ekonomiczno-matematycznym wynika, że Rosjanie nie są w stanie uzupełniać strat. To znaczy oni na przykład zaczynali z 6 000 czołgów, natomiast jeżeli ta wojna by trwała przez kilka lat, no to oni zjadą prawie do zera. Dlaczego? Dlatego, że oni remontują, mieli powiedzmy tam 5-6 tysięcy czołgów, drugą taką część teoretycznie na papierze, z czego w 2022 zaczęli coś wyciągać, w 2023 zaczęli wyciągać i to się już powoli jak gdyby skończyło i teraz remont następnych tych modeli, no to jest składanie często z kilku i to jest coraz bardziej kosztowne. Natomiast nie widzimy produkcji nowego uzbrojenia. I to można spojrzeć sobie na... To czekaj, ale zanim to przejdziesz, to tylko, żeby podsumować ten wykres. Ważne, żebyście zwrócili uwagę. Szok covidowy, zatrzymanie produkcji, później odbicie, szok, rozpoczęcie wojny i później odbicie. I nie ma tu jakiejś specjalnej mobilizacji, jest właściwie lustrzane odbicie. Jak ktoś mówi gospodarka wojenna, no to tam powinniśmy wiedzieć. 3 razy wyższe słupki, czy coś takiego, wiecie. To wszystko... mówi 3 razy wyższe, no to gdzie są te 3 razy wyższe? Jest po prostu symetryczne odbicie i to widać. Kryzys w 2008, macie dołki, takie pierwsze te w dół, te wykresy, później lekkie odbicie i rozwój. Później macie tą sytuację covidową, duże spowolnienie i odbicie. A teraz produkcja, najpierw wybuchła wojna, uciekają zagraniczne firmy, mamy pewny kryzys i teraz odbicie, ale nie ma nic ponadto, przynajmniej na razie. Na razie nie ma, w przyszłym roku też nie będzie. Widzimy też, że to jest podział, przemysł cywilny się zwija,
a przemysł wojenny stabilizuje produkcję albo nawet zaczyna spadać powoli i będzie miał z roku na rok coraz większe problemy z uzupełnianiem strat, dlatego że w Rosji nagle nikt nie zaczął budować nowych fabryk, nie ma też jakichś nowych dostaw podzespołów i podpisywanych jakichś kontraktów międzynarodowych, a jeżeli już jest, no to są jakieś znowuż czyszczenie amunicji, jeżeli chodzi o Koreę Północną, czy dostawy z Iranu jakiegoś starszego uzbrojenia. Tak, i w produkcji mamy jeszcze 2 slajdy. Pokażę tu produkcję samochodów. Tak, tutaj czyli produkcja inna niż wojskowa. Tak, bo w Rosji było produkowane dużo samochodów, w miarę dużo. No to łatwo zauważyć, że sytuacja po rozpoczęciu wojny przestali produkować praktycznie w ogóle. Teraz mamy odbicie, natomiast te odbicie, jak widzicie na samym końcu, to jest i tak poziom niemalże z COVID-u czy z kryzysu światowego po 2000. Zjechaliśmy niżej niż w COVID-zie. Bo tak, ale w tym momencie po odbiciu, no to są, wiesz, tak, ale wyniki... poczekaj, ale powiedzmy, dzięki czemu to odbicie. Bo to jest produkcja w Rosji. To tutaj również wliczają się te samochody montowane, bo teraz mamy sytuację, że tak, zachodnie i azjatyckie koncerny się wyniosły, produkcja spadła do zera, AvtoVAZ zaczął produkować te stare modele Łady, bez poduszek, bez norm tych europejskich i tak dalej. Chińczycy coraz mocniej zaczęli wchodzić, ale zaczęto montować, no i teraz będziemy mieli prawdopodobnie odbicie, chociaż już widzimy, że w tym roku, bo tutaj się te dane kończą bodajże na wrześniu albo na październiku, a dane za 2 ostatnie miesiące są takie, że produkcja znowuż stanęła i jeżeli chodzi o AvtoVAZ skarży się, że ma problemy bardzo duże i nie jest w stanie więcej produkować, pomimo że podniosły się drastycznie ceny Łady o 40%, na co skarżył się Putin i żądał obniżek, tak? Tak. I teraz tutaj możemy widzieć, że produkcja samochodów w Rosji będzie rosła, ale dlaczego? Dlatego, że będą montowane chińskie modele, tak jak w przypadku Moskwicza mamy sytuację i innych producentów. Na przykład w fabryce Mercedesa mają być chińskie marki montowane, nie produkowane. To będzie duża różnica, bo do tej pory podzespoły, silniki, wiele elementów w Rosji było montowane, nawet było to eksportowane powiedzmy do innych krajów, a teraz będzie to wyglądało tak, że gotowe modele chińskie jadą do Rosji, są rozkręcane i skręcane, przy czym też bym tam nie szalał, ponieważ Chińczycy uważają, jeżeli chodzi o rynek samochodowy, jeżeli chodzi o osobówki, jako mało atrakcyjny. Natomiast tu jest produkcja wszystkich samochodów, również ciężarowych. I tam jest różnica w przypadku ciężarówek, o tym często mówiłem. Sytuacja jest lepsza dla Rosjan, ponieważ jest ten przemysł, szczególnie ten przemysł zbrojeniowy, wojenny i tak dalej, i tam jest zapotrzebowanie dosyć duże, bo trzeba towary wozić i tym Chińczycy są zainteresowani. Na ten moment są najbardziej zainteresowani eksportem swoich produktów, natomiast możemy sobie wyobrazić, że część firm będzie współpracowała i coś produkowała razem z Chińczykami, jeżeli chodzi o ciężarowe. Jeżeli chodzi o osobówki, to będzie zwykły taki montaż jak w latach 90. I tu warto zwrócić uwagę na to, że jest to sytuacja, była najgorsza w ogóle od 25 lat, a teraz pomimo odbicia wciąż sytuacja jest fatalna jak na standardy rosyjskie, bo jesteśmy 30-40% poniżej jakiejś takiej średniej z ostatnich lat, więc to też pokazuje... tak jak zanim Putin zaczął rządzić, to taka produkcja była, tak? Czyli za późnego Jelcyna. Produkcja stali. Bo jeżeli buduje się czołgi, to powinno tej stali być produkowane w Rosji pod korek. Eksperci mówią, że Rosjanie produkują amunicję, haubice, czołgi
No samoloty, łodzie podwodne, lotniskowce tak, zaraz też. lotniskowce, tak, samoloty, nową flotę od przyszłego roku, tylko albo ona będzie z plastiku, słuchajcie, No tak. albo z jakichś kompozytów, bo Rosja, pamiętajmy, że do tej pory była producentem stali. Tak. Oczywiście pewne, bo to stali nierówna, część też była sprowadzana, tak, to nie jest tak, że wszystko Rosjanie produkowali, ale nie ma wzrostu. Zobaczcie, Rosja prowadzi wojnę. Tak. Ta wojna się odbywa poza granicami Rosji, a nie widzimy żadnego wzrostu w produkcji stali. Co więcej, pozycja w tym momencie jest niższa niż w okolicach 2007 roku. Tak, jesteśmy na tym samym jak gdyby poziomie, nie? Czyli tak jakby ta wojna w ogóle, jakby ktoś popatrzył i powiedział, że nie ma wojny, no to z tego by tak wykresu wynikało. Ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ta produkcja nowych urządzeń raczej nie istnieje, a jest to w większości remont starych. Tak, czyli cały czas są wyjmowane sowieckie jednostki remontowane, a jeżeli chodzi o produkcję, no oczywiście się odbywa jakaś nowego uzbrojenia, ale to nie wystarcza na uzupełnienie strat. Potencjał Rosji z miesiąca na miesiąc się zmniejsza i Rosja panicznie potrzebuje pauzy operacyjnej na froncie, żeby zacząć w końcu uzupełniać swój potencjał, swoje straty. Tak, dodatkowo może przejdźmy do eksportu broni, no bo przemysł wojenny. No bo można też by sobie wyobrazić, Rosja rozpędziła ten przemysł, produkuje, sprzedaje tą broń. No jeden z efektów wojny to jest, tu kończy się na 2022, nie mamy jeszcze danych z 2023. No wszystko wskazuje, że spadniemy poniżej Jelcyna. Tak, poniżej roku tam 93. A dlaczego to ważne? Bo sprzedaż broni dawała Rosji dosyć duże dochody budżetowe, była ważną częścią. Rosja była drugim eksporterem po Stanach Zjednoczonych. Na świecie globalnie przez wiele, wiele lat, a w tym momencie wyprzedzi ją chyba Francja, z tego co pamiętam. No, Francja to już dawno wyprzedziła, wiesz, no już teraz będziemy wchodzić w jakieś takie bardziej egzotyczne nawet kierunki, natomiast będzie bardzo trudno, no bo to jest akurat taki segment rynku, że będzie bardzo trudno odzyskać pozycję. Zwłaszcza, że kilka kontraktów zawalili, a nawet dzwonili cały zeszły rok, żeby odkupować sprzęt, który sprzedali. Tak. Więc tu, no a te kraje, powrót które na te sprzedały, rynki, które zostały, że tak powiem, no to będzie bardzo utrudniony. Nie chcę mówić, że niemożliwy, w wielu wypadkach niemożliwy, w wielu wypadkach bardzo, bardzo trudny. Ale słuchaj, teraz tak, żeby być sprawiedliwym, jeżeli tu mielibyśmy spadki niemalże do zera, ale wystrzelone w kosmos produkcję stali i zużycie stali, to wtedy nie sprzedają nigdzie indziej, produkują. I zbroją się, będą tam napadać wszystkich i tak dalej, co nie oznacza, wielokrotnie mówiliśmy, to, że Rosja ma problemy, to, że sobie nie radzi, nie znaczy, że politycznie komuś coś tam w głowie się nie urodzi, bo mając te dane, które my pokazujemy nawet teraz, no nikt rozsądny by na tą Ukrainę nie napadał. Tak, a jednak wydarzyło się jak wydarzyło. Przejdźmy do wydatków i dochodów, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Wydatki fiskalne Rosji i tu mamy w ujęciu miesięcznym, jak to wygląda. Tak, i ktoś tu może tak popatrzeć na samym początku, no te wydatki są niższe niż w zeszłym roku, nie dlatego, że nie ma tego ostatniego miesiąca, czyli to jest na listopad, tak jakbyście 2023, tutaj się skończył listopad, a więc ten słupek to jest ten taki wcześniejszy z 2022 i teraz tak mniej więcej od jakiegoś czasu 20% wszystkich wydatków
rocznych to są wydatki, które są księgowane w grudniu. One są bardzo często rolowane. W tym roku jest znaczy pewność, że one były mocniej rolowane. Dlaczego? Dlatego, że do połowy roku Rosja ściągnęła mniej podatków niż w zeszłym roku, co sugeruje, że rząd oszukuje, jeżeli chodzi o szacunki. I druga rzecz, wydatki wojenne i rozliczenie z firmami będzie księgowane też w grudniu. A więc tu można nawet liczyć, że będzie więcej niż 20% budżetu, czyli jeżeli w tym momencie jest tak 26-27%, no to trzeba doliczyć minimum 20%, chyba że rząd zadecyduje, że chce to jakoś inaczej pokazać. A więc tutaj trzeba by liczyć 33, że będzie ten słupek wyższy niż w zeszłym roku za całość, ten skumulowany, no i trzeba liczyć, że być może nawet dojedzie do 34-35, chociaż założyli 33. To znaczy założyli kiedyś 30, ale oni to zwiększają. W przyszłym roku zakładają sobie już na dzień dobry 36. Pytanie, Paweł, kiedy dostaniemy ten ostatni 36 słupek? bilionów Tak. Rubli, to jest mniej więcej 360 miliardów dolarów. Pawle, kiedy dostaniemy ostatni słupek? Bo nie możemy go pokazać, bo go nie ma, ale dopiero właśnie za kwartał prawie. Jakiś prequel może będzie w styczniu, ale znając Rosjan, to pokażą bardzo optymistyczny, a potem zrobią korektę, bo tak zawsze robili. A teraz, bo oni mówią, że to są szacunki, a potem, że się pomylili, to i tam jest błąd statystyczny 30%. Nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o dochody, no to... Sytuację mamy podobną. Tak, też nie ma ostatniego słupka. On będzie wyższy, natomiast on będzie już proporcjonalnie, tak? To nie będzie tak, że nagle te dochody się pojawią o 20% wyższe. Czyli tu nam się rozjedzie. I tu się pojawi dziura. Pytanie tak naprawdę ile, bo to jest kwestia rządu, ile będzie chciał pokazać, że ta dziura będzie. Wydaje mi się, że pokaże ją w miarę dużą, żeby sobie poprawić wyniki na 2024. Czyli jak najwięcej wydatków wrzucić na 2023, powiedzieć, no tam przekroczyliśmy, ale i tak jest lepiej niż zakładaliśmy, a i tak mamy nowy rok, a już tam za luty to bardzo dobrze wyglądamy, bo coś tam, bo wpływy z VAT-u wzrosły. Tu trzeba też powiedzieć o dwóch rzeczach. Spadły wpływy z ropy o 24%, jeżeli chodzi o ten rok, co nie jest jakimś bardzo złym wynikiem, natomiast wzrosły wpływy z VAT-u o 20 mniej więcej 4%. Dlaczego te wpływy z VAT-u wzrosły? No dzięki wyższym cenom. No tutaj widzimy, że Rosja w tym momencie boryka się nawet nie tyle z niedoborem towarów, bo to zaczyna się dopiero pojawiać, czyli mamy te jaja, jakieś tam wcześniej paliwa, jakieś produkty pojedyncze, ale większym problemem są ceny. Czyli to, co na przykład w zeszłym roku w Polsce jeszcze na początku tego doskwierało, no to w Rosji mamy tak, no trzeba razy dwa, być może razy dwa na razie dwa przemnożyć. Tak mniej więcej. No i tutaj mamy to, o czym mówiliśmy bardzo często, stopę bazową banku centralnego na poziomie około 16%, znaczy około 16% po ostatniej podwyżce, natomiast oficjalna inflacja jest 8%, ona i tak wzrosła, mówiliśmy to w zeszłym odcinku, z 3, nie? Czyli z tych Putin powiedział, że ma być 3, było 3, ale teraz urosło już to. To znaczy 8%. Było 10, spadło na 3 dekretem, tak. A od tych 3 jeszcze urosło do 8, więc jakby to skumulować, jedno na drugie położyć, ale to w międzyczasie, jeżeli patrzymy na taką bardziej realną, czyli na przykład to, co Hanke mówi, no mamy tam 56%, inflacji. Jeżeli popatrzymy na kurs dolara i o tym będziemy mówili w następnym odcinku, będzie jeszcze trzecia część, kurs dolara do rubla, no to widzimy tutaj właśnie te 50% różnicy, nie?
Czyli ten dolar się tak mniej więcej umocnił. Dobra, wrzućmy ostatni slajd, jaki mamy. Tak, wydatki bardzo istotny slajd. Wydatki wojskowe. No i tu oczywiście ktoś może powiedzieć 2022 86. No niektóre dane nawet rosyjskie podają, że około 100 miliardów. 10 bilionów rubli. No i to jest, powiedzmy, ponieważ to było na koniec 2022 roku, tam trochę inny ten kurs był, około 86, to zależy, mówię, kto podaje, 86 miliardów dolarów. No i tu zobaczcie, że widzimy, że to dopiero zaczęło rosnąć w 2022 te wydatki. Nie ma czegoś takiego, czego nas ktoś przekonywał, że Rosja przygotowywała się do tej wojny w jakiś specjalny sposób. Przygotowywała się do sankcji, ale też nie do końca, ale to wielokrotnie sami Rosjanie podkreślają. U nas nie zawsze daje się temu wiarę, nie wiadomo dlaczego, że Rosjanie chcieli przeprowadzić specjalną operację, która miała trwać kilka dni, być może kilka tygodni, maksymalnie kilka miesięcy, a nie 2 lata. I dopiero te wydatki zaczęły rosnąć w 2022, 2023. No i tu mamy 2022 86, natomiast jeżeli chodzi o 2023, no będzie ponad 100 miliardów, więc nie mamy jakiegoś wielkiego wzrostu. No niektórzy mówią, że będzie tak 115, 120, tak naprawdę, jeżeli by tak trochę te kieszenie inaczej przeliczyć. W przyszłym roku część mówi, że będzie 115, podając stare dane. Według najnowszych danych otwarty budżet to jest 140 miliardów dolarów, czyli widzimy, że no w przeciągu 2 lat no podwoili, ale tak nie do końca podwoili. Natomiast jeżeli policzyć budżet ukryty, to jest 160 miliardów dolarów. No maks 170, w zależności znowu od kursu. To jest taki maks. I więcej Rosjanie nie mogą wydać. Ale to jest jaki procent ich całego budżetu? Bo to jest ważne, żeby powiedzieć, że to połowa budżetu. Kiedy kraj jakikolwiek wydaje połowę budżetu na wojnę, zazwyczaj się to... wojnę. Ale zazwyczaj kończy się to, wiesz, kiepsko, nie? Na dłuższą metę, jeżeli... Znaczy, to jest słuchajcie, oni nie mogą wydać fizycznie, matematycznie, nie mogą wydać więcej. Znaczy, tak. W rublach może mogą, ale w dolarach nie mogą, no bo znaczy to już ta kwota 170 miliardów wydaje się nierealna. Jeżeli liczymy w dolarach. W rublach pewnie tak, natomiast oczywiście kwestia, na ile wymienialny będzie rubel, tak, no bo widzimy, że on jest po prostu coraz mniej wymienialny. Natomiast no, te wydatki w rublach na pewno poniosą, natomiast jest to maksimum i więcej Rosjanie nie przeskoczą. Dlatego, bo gospodarka ich nie pozwala na więcej. 10-12%, po prostu tak, gospodarka jest za mała. To jest maksimum, czyli oni zrobią w przyszłym roku, jest w przyszłym i być może w 2025, zresztą w 2026 nie założyli tak dużych kwot na uzbrojenie. Tak jakby zakładali, że wojna potrwa maksymalnie do 2025 roku. I teraz to są maksymalne wydatki, które mogą ponieść i to jest prawdopodobnie według nich maksimum, na ile społeczeństwo jest w stanie wytrzymać, żeby nie pękło. Tylko czy te dane są prawdziwe, czy one są realne, no bo tu mamy wątpliwości, bo one zakładają po pierwsze, że ropa będzie droższa niż jest, że dochody z VAT-u będą rosnąć przynajmniej tak jak w tym roku, jak nie więcej, czyli z jednej strony znowu o 20%. Tak, że konsumpcja będzie rosła, natomiast
to by się nawet wszystko składało, ja wielokrotnie o tym mówiłem, gdyby nie bank centralny, który w międzyczasie zafundował mrożenie tej gospodarki. Bo to będzie mrożenie konsumpcji, mrożenie słabych inwestycji, ale inwestycji, bo firmy będą cięły inwestycje, mając wysokie koszty leasingu, no bo nikt nie będzie brał nowych Tu maszyn. już też są oficjalne informacje, że firmy oficjalnie na przyszły rok bardzo dużo inwestycji tną, zwłaszcza w jakieś rozwojowe tematy, prawda? No bo wiesz, bo one idą z leasingów, tak? No tak. Jeżeli leasing masz na 17-18%, no bardziej 20 przy 16%. 8% kilka miesięcy temu w sumie, no to tak dobra, Paweł, ale powiedzieliśmy, że Rosjanie wydadzą na uzbrojenia 2 razy większe kwoty prawie niż w 2022, co może wiele ludzi przerażać. Natomiast warto by było powiedzieć o tej prymitywizacji i o inflacji i jak to wpływa na przełożenie się na jednostki, nie? Te wojskowe. To jest po to wydawane, żeby utrzymać się w konflikcie. Bo jeżeli ogólnie Rosjanie nie są w stanie wytrzymać wojny materiałowej z Zachodem i Ukrainą, nawet przy założeniu, że cały czas te zasoby ukraińskie się kurczą, a jak widzimy, że w 2023 no już przestały się kurczyć ukraińskie zasoby w pewnej części, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ta gospodarka dzięki temu, że nie mówimy o wojskowym, tylko ogólnie potrafili zablokować kanałów żeglugi, no przez wiele jak gdyby rzeczy, ta gospodarka, ich spadek się zatrzymał. Nawet widzimy odbicie w stosunku do niskiej bazy. I to jest problemem, jeżeli założymy, że Zachód będzie nadal pomagał. A więc tu musi być bardzo... Rosjanie stawiają w tym roku, szczególnie na jesieni, na bardzo zmasowaną propagandę, skuteczną, która ma zatrzymać, bo widzą, że taka szansa istnieje, za wszelką cenę, wszelkimi sposobami pomoc Ukrainie. Tak. I na to idą potężne środki, na pewno finansowe. Potężne środki na lobby prorosyjskie idzie na Zachodzie, również w Polsce. I są w to różne fundacje włączone, są różne osoby, znane, mniej znane. Również coś takiego dzieje się w Ukrainie. Czyli mamy też naciski, próby negocjacji, dogadania się, bo Rosjanie, tak jak mówię, potrzebują tej pauzy strategicznej. Jeżeli by się jeszcze okazało, że ta pauza strategiczna odbyłaby się przed wyborami marcowymi, to wielki sukces. Wielki sukces w Rosji by otrąbiono, dużo by to dało. To byłoby bardzo, bardzo pozytywne dla Rosjan. I jeszcze by nie spowodowało, że coś by wielkiego się zmieniło, no ale daje taką bardzo dużą nadzieję, co też jest istotne, tak, jeżeli chodzi o te rosyjskie morale. I teraz tak, następna sprawa, którą sobie trzeba powiedzieć, trzeba by podsumować tą część. Ale to czekaj, bo powiedzieliśmy, że o utrzymanie się te środki są powiększone niemal dwukrotnie, tylko i wyłącznie o utrzymanie, bo warto też powiedzieć o tej prymitywizacji, braku dostępnych części i tym, że niektóre elementy, które muszą ściągać, są 3-4-krotnie droższe, a więc żeby wyprodukować czołg 1:1 w stosunku do 2021, no to on może w tym momencie kosztować na przykład razy 2, czy nawet razy 3. Dzisiaj czytałem opracowanie jakieś odnośnie chyba amunicji, ceny amunicji na świecie od czasów sprzed wojny, podrożało to wszystko 3-krotnie. Więc podejrzewam, że tu te wyniki... w Rosji nie staniały. Też nie staniały, dokładnie. Więc te liczby, o których mówimy, to jest też tak czasem jak my płaciliśmy za ropę, to była ta sama ropa, tylko była panika, były niedobory i musieliśmy zapłacić dwukrotnie więcej. Tak samo w tym momencie wygląda przemysł wojskowy, produkcja wojskowa. Tutaj też mamy skończone, tak, dostawcy prochu
Tak, dostawców prochu, nie ma dostatecznej ilości podzespołów, nie ma drobnych elementów, które potrzebne są do wykończenia czegoś. One zaczynają kosztować bardzo wysokie ceny, jest licytacja na rynkach światowych. Na czym zarobić. Wystarczy spojrzeć na dochody firm amerykańskich, ich marżowość, ich zyski, które wystrzeliły w górę. Tak. To jest oczywiste, tak? No i tutaj trzeba być jakimś naprawdę zagorzałym fanem, żeby myśleć, że skoro na zachodzie te produkty są 3 razy, 2, 3, 4 razy droższe, to w Rosji będą w takiej samej cenie. No nie. A więc zwróćcie uwagę, Rosjanie za to samo będą musieli zapłacić tak samo. Koszty utrzymania wojska nie maleją, no bo trzeba zapłacić te pensje, a inflacja jest, coś trzeba jeść. Teraz tak, coś trzeba dostarczyć do jedzenia, a żywność dosyć mocno zdrożała. No i tak możemy wymieniać, tak? A więc nagle się okaże, że dziesiątki tysięcy inwalidów, którym trzeba dodatkowo wypłacić świadczenia, być może już setki tysięcy odszkodowań dla rodzin, bo przecież minęło 2 lata i tych ofiar, bez względu na to, które statystyki chcecie wierzyć, to jest od dziesiątek tysięcy i do nawet setek. Rzecz. Nawet jeżeli wyciągamy czołg, no to tak na bardzo chłopski rozum. Jeżeli Rosja zaczynała ten konflikt w 2022 roku, no to od jakich czołgów, weźmy te czołgi nieszczęsne, tak? Zaczynała od tych, które są w najlepszym stanie, które jeżdżą, czy od tych, które są ostatnimi szrotami i trzeba je przez 3 miesiące remontować? Wiesz, opinie były, że te najpierw to one są te słabe, ale potem te armaty... Ale tak, to tam armaty czekają, tak? Tak, no i się jeszcze nie doczekaliśmy, wciąż jeszcze mają te szroty. Nie doczekaliśmy, być może tak cudowna ta broń cały czas gdzieś jest na zapleczu, ale z każdym miesiącem coraz trudniej i coraz drożej jest wyremontować, bo wcześniej brałeś tą szmatkę, tam dolewałeś upraszczam, tak, olej, dobra, jedziesz, a teraz otwierasz, silnika nie ma, dobra, silnik trzeba, tak, robisz, lufa jest do wymiany i tak dalej, nie, czyli to się wydłuża, ale i cena się zwiększa takiego remontu. No i pytanie jest, w którymś momencie musisz stanąć przed takim dylematem, czy w ogóle się opłaca to remontować, bo trzeba być naprawdę naiwnym, żeby myśleć, że wszystkie czołgi, które zakonserwowano od czasów sowieckich w rosyjskich realiach są możliwe do naprawy. Tak, to właśnie też jest element, że część po prostu ich nie ma, one tylko na papierze istniały. To już... Tak, a zostały sprzedane już też dawno na części... No już, tak, one były, tak, a tam jest puste miejsce, nie? Więc jeżeli jeszcze raz ich przeliczono, no to się można było zdziwić. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o ciężarówki, no i inny sprzęt, tak, no bo najgorsza sytuacja była, jeżeli był sprzęt, który można było użyć do cywilnych zastosowań, bo najczęściej już ja podam jeszcze jeden temat, kierowcy ciężarówek, którzy w wojsku są niezbędni, a w tym momencie na rynku cywilnym ich pensje skoczyły o 50%, właśnie dlatego, że ich jest tak mało. Więc cała logistyka, tak, no mamy wzrosty o 50-60%, nie? Tak. Więc wszystko w Rosji strasznie drożeje, więc te wydatki może się okazać, że dadzą mniejszej ilości i uzbrojenia niż ten rok. Czyli w tym roku wydadzą powiedzmy 115, w przyszłym wydadzą 150, natomiast realnie będzie to mniej. Mniej więcej, no ciężko stwierdzić to, ale no nie jest to tak, że to będzie 2 razy więcej czołgów, 2 razy więcej rakiet, 2 razy więcej żołnierzy. Nie, po drodze było osłabienie rubla i inflacja. A żeby przełamać teraz realnie, trzeba zbudować tą przewagę. No i teraz te nakłady, które wydają się duże, nie dadzą takiej przewagi. No właśnie, bo to trzeba razy 3, razy 5. No tak, no najlepiej. A mamy na razie 1:1. Niemcy atakowali, mieli tam 3-krotną, potem 5-krotną i tak dalej, nie? Rosjanie jak Czeczeni atakowali, mieli w którymś momencie 10-krotną przewagę. Czekaj, gdzie mamy tą produkcję stali? Czy ja ją gdzieś znajdę? Produkcja stali, niestety. Proszę, to wyobraź sobie te słupki. Jakby tu musiało być, żeby powiedzieć, oho,
rzeczywiście coś nie tam wiem, się miałeś dzieje. gdzieś produkcję stali na przykład w Chinach, tak? To jeżeli byśmy tak patrzyli, to ci to się przygotowują do wojny, nie? Tak, Bo tam cały wszystko czas rośnie, jeżeli chodzi o tą produkcję związaną na przykład z wojskiem, nie? I tam te możliwości lepiej wyglądają. Ale nie o Chinach, tylko o Rosji. I teraz może krótkie podsumowanie, żebyśmy już tego nie przedłużali. Tak. Bo wypunktowaliśmy mocne strony, słabe strony i trendy, szanse na 2024 rok. To zacznijmy od mocnych stron. Od mocnych. Tak, utrzymujące się wydobycie kopalin. Przynajmniej na nadchodzący rok ropa, gaz, węgiel będą to wydobywać raz lepiej, raz gorzej, może będą się rynki jedne zamykać, drugie otwierać, ale coś tam w tej ziemi jest i wciąż będzie to duża część dochodu Rosjan. Następna rzecz, która bardzo poprawiła się w 2023, a kulała przynajmniej na początku, jeżeli chodzi o 2022, trzeba to wymienić, sprawna propaganda i to zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na zewnątrz nawet wydaje mi się, że bardziej niż do wewnątrz. Mieliśmy informacje, to znaczy dobiegały nas w pierwszym roku wojny niesamowicie entuzjastyczne informacje z Ukrainy, takie krzepiące serca i tak dalej. Rosja zniknęła. Rosji propaganda, co widzieliśmy u kilku ludzi, którzy próbowali ją przepychać w Polsce, była toporna, była nieudolna, natomiast w tym roku... No tak, śmiano się z nich, szydzono, tak? Tak. Teraz troszeczkę jest inaczej, nie? Po pierwsze, za propagandę wzięły się osoby, które do tej pory nie były kojarzone w żaden sposób z rosyjską propagandą, jak i również widać, że ona jest już ukierunkowana, tak? Ukierunkowana, że jesteśmy zmęczeni, że to nie ma sensu, że materiałowo Rosja wygra, bo musi wygrać. Matematyka, ekonomia pokazuje co innego, ale ci ludzie są przekonani. Jeżeli zapytacie nawet wśród dziennikarzy, ekspertów wojennych, kto ma szansę materiałowo i ekonomicznie wygrać tą wojnę, pomimo że te osoby nie znają się na tym, myślę, że 90% wskaże Rosję. Dlaczego? Działają pewne archetypy. Duży kraj, dużo surowców, więcej ludzi. Nie? I porównuje się, zamiast porównywać z Zachodem, porównuje się bardzo często z Ale tu też ważne jest, żeby pokazać, że często ci ludzie nie robią tego celowo. Robią to... A różnie to może być. Ja tak. Czasem mam pewne wątpliwości, wiesz. Okej, ale wiesz, mamy artykuły w dobrych, wydawać by się mogło, gazetach i to nie polskich, a zagranicznych. One są przedrukowywane bardzo często z rosyjskich mediów. Tak, bo to widzimy, my czytamy te media, słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że nie robi kalki, a cytuje te same, że tak powiem, tezy, no to albo czytacie to i nie zapamiętujecie, nie wiecie, co czytacie, albo po prostu co niektóre osoby kłamią. No, okej. Przejdźmy dalej. Dochody z VAT. Tu jest to mocna strona, gdyż inflacja to nie tylko problem, ale też korzyść. Też jakaś korzyść, tylko że ona może mieć krótkie nogi. Tak. Bo o ile jeszcze początek roku będziemy widzieli niesamowite, o tym mówiliśmy, niesamowite podwyżki i te wpływy z VAT-u wystrzelą, to potem może ta konsumpcja się załamać, szczególnie, że tutaj bank centralny dał do pieca. Na razie, co ciekawe, nie widzimy wpływu i nawet bank centralny jest zaskoczony, że jest taki mały wpływ, mówiąc, że to może jeszcze, czyli 16% za mało, bo ludzie stwierdzili, nie, to nie są wysokie stopy. Nie? Urodzeni optymiści. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że poczucie społeczeństwa jest takie, że to jest i tak poniżej inflacji. Tak, właśnie o to chodzi, nie? Że można wziąć kredyt i kupić coś, co przetrzyma wartość, bo i tak inflacja zeżre te pieniądze, więc mieliśmy ale to jest, to jest ta historyczne. spirala inflacyjna, czyli te oczekiwania inflacyjne duże są.
Wyższe niż ta oficjalna inflacja, to na pewno. Tak, no, to też pokazuje, to jest też bardzo ważny znak. Jeżeli ludzie rzucają się na kredyty oprocentowane na 20%, pomimo inflacji, która dobija do 8%, no to coś jest nie halo, nie? To tak powinno hamować w tym momencie, a nie robi tego. Myślę, że w końcu zacznie, no albo oni, nie wiem, szczerze to nie wiem. Kolejna mocna strona. Sankcji z udziałem Azji Centralnej i Turcji. No tutaj dosyć dużo w prasie było. My akurat nie jesteśmy osobami, które by twierdziły, że tak nie jest, bo jest. Sankcje są omijane. Największy udział kraje Azji Centralnej, to możemy wymieniać wszystkie kraje byłego bloku tego sowieckiego i Związku Sowieckiego, tak, one w tym uczestniczą, ale to w 2023 jeszcze nie było, ale być może będzie uszczelniane. Dlaczego? No dlatego, że pojawiły się już takie jaskółki, jeżeli chodzi o te sankcje amerykańskie, szczególnie jeżeli chodzi o tankowce i ropę, że coś takiego będzie. No i być może też widzimy już na tym rynku też hurtowo-detalicznym, jeżeli chodzi o naciski na Turcję. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne. Ja tu też nie byłbym jakimś wielkim optymistą, tak, że Amerykanie jakoś wymuszą, bo myślę, że te sankcje będą obchodzone, ale zwiększy się koszt. I właśnie to chciałem powiedzieć, że tak zwany import równoległy jest, był i będzie, natomiast skala tego to nie jest 1:1, że wszystko, co przyjeżdżało do Rosji, teraz przyjeżdża do Rosji, tylko to jest zdecydowanie zredukowane, a to, co przyjeżdża do Rosji, ma narzuconą dużą marżę pośredników, co jest czynnikiem proinflacyjnym i oczywiście utrudnia wszystko. Tak jak wam się próbuje też mówić, że sankcje nie działają, że Rosjanie dostają to, co dostają, no to jak miałoby to działać, że ktoś wcześniej wysyłał towar z Niemiec do Rosji, do Moskwy, a teraz musi wysłać z Niemiec powiedzmy do Tbilisi i z Tbilisi do Moskwy. Tam ktoś musi to, wiesz, nadzorować. Zarobić, tak. I wierzycie w to, że to będzie taniej i bardziej opłacalne, no bo tak próbuje się mówić, że sankcje pomagają, tak? Czyli, że ja sprzedam do powiedzmy Armenii, Gruzji i oni odsprzedadzą to z powrotem. Droga dalsza to raz, dodatkowy pośrednik i to będzie bardziej opłacalne dla Rosji. No przecież no sami słyszycie, jak to brzmi, nie? Tak. I że tego jest więcej jeszcze. Tych towarów więcej dociera. No towarów mniej dociera. Dociera więcej, tylko połowa z nich jest fałszywa. O czym też robiliśmy element, który się pojawił, tak, o którym jakoś nasi eksperci, w ogóle jest też przemilczany. Duża część towarów nie jest oryginalna. Czyli zamawiacie, nie wiem, tam olej silnikowy był taki na olej przykład. silnikowy przykładowo, a dostajecie olej silnikowy słonecznikowy, który z olejem ma mało wspólnego, może tak. Tak, no przypomina olej. 50% zachodnich olejów silnikowych w tym momencie jest fałszywa w Rosji, podrobiona, więc to pokazuje skalę podróbek. Pokazuje, myślę, bardziej tak dla mnie, bo wiadomo tak, alkohole, że podrabiają, no ale to tak. Bez tego importu równoległego podrabiali, to tak. Nic nowego. Ale słuchajcie, no doszło do tego, że 13% napojów bezalkoholowych, gazowanych jest fałszywa. 13%. Tak. To są dane rosyjskie. Czyli opłaca się podrabiać tą przysłowiową kolę, nie? I ją sprzedawać, co oznacza, że na innych produktach no, musi być tylko gorzej, tak? No bo tam marżowość jest, podejrzewam, o wiele wyższa. Tak, dokładnie. Części no wszystko, tak? I to jest jakiś taki szary, czarny rynek, który w Rosji się doskonale rozwija.
Tak. On oczywiście to też nie będzie tak, że on jakieś ma niesamowite możliwości wzrostu, no bo w którymś momencie ten rynek też tymi podróbkami się nasyci i ludzie będą zniechęceni, nie będą chcieli kupować tego. Nie? No bo... I to ma pozytywną i negatywną stronę. Tak. Pozytywną, że pozwala ludziom wyżyć w jakiś sposób i utrzymać się na powierzchni. Rodziny, tak, siebie. Tak. Negatywną, oczywiście tam nie ma wpływów do budżetu z tego, więc tak, no, na te czołgi jest jednak troszeczkę mniej kasy. Im bardziej się będzie rozwijał ten szary eksport, czarny eksport, tym mniej wpływów. Znaczy czarny, szary eksport, import, tak, no bo tak, na różne kierunki to idzie. Tak, kroplówka, eksport do Azji, chiński Lend-Lease. Jakbyś mógł tu ewentualnie jako mocną stronę podać. Gdyż... Mocna strona w tym momencie, słuchajcie, Rosjanie, i to widać, postanowili sprzedać wszystko, co mogą Chinom. Tak. Od ropy naftowej po gaz skroplony, nie mają co prawda czym przewozić, ale jakoś może to będzie. Po zboża, wieprzowinę, łapy kurze, jajka, których brakuje. Żyto, pszenicę. Tam sobie jeszcze możecie dopisać jeszcze jakieś produkty, co tylko się nadaje na eksport. Nadaje tam. W tym momencie są podpisywane kolejne duże kontrakty długoterminowe, które ten reżim i następne reżimy będą musiały przełknąć. Bo to nie będzie tak, że następny przyjdzie reżim i powie, a to Putin podpisywał, to my nie będziemy tego. Szczególnie, że to nie podpisuje sam reżim, tylko konkretne firmy. Są tam gwarancje rządowe, jest to razem przygotowywane przez rosyjski rząd, przez chiński rząd. Tu należałoby się liczyć, że Rosjanie chcą zwiększyć zarówno eksport, jak i import, bo mają być też gwarancje rządowe dla importu, czyli zwiększyć ilość maszyn, komponentów, podzespołów, tak? To, co potrzebuje wojsko, to, co wymiana potrzebuje przemysł. I to jest szansa. Nie ze wszystkim się uda. Tak, i to jest szansa. Nie ze wszystkim się uda, bo chińskie firmy będą też musiały rozważyć, odpowiednia cena będzie musiała być, ponieważ pojawiają się te sankcje już na firmy chińskie, amerykańskie, i niektóre się po prostu boją. Stwierdzają, że nie jest to warte tego ryzyka, pomimo dodatkowego zarobku. A więc tu różnie może to wyglądać. Natomiast na pewno będzie szła wysyłka tych towarów, szczególnie spożywczych, co może okazać się bardzo dużym zagrożeniem, ale to na końcu. Tak. Słabe strony. Zależność od ceny ropy i gazu, czyli jeżeli na rynkach będzie ropa i gaz tania, to budżet rosyjski będzie miał duży problem. I tu założenia budżetowe są bardzo optymistyczne. Z tego co pamiętam, założenie było, że ropa będzie kosztować $75 za baryłkę. 71. Natomiast w tym momencie jest średnia niższa. Tak, teraz mamy średnią, będziemy mieli za grudzień, zobaczymy jaką, no w okolicach 60. Więc teraz już na starcie. Przez kilka dni było tam. No dzisiaj jest 22, 60, tak bym obstawił. Więc już na starcie będzie brakowało tych środków, gdyż budżet jest. Tak, bo to jest takie gonienie króliczka wtedy będzie, tak? No bo jak zaczniemy w styczniu z 60. No ale to też pokazuje, że każdy konflikt. I nawet jak mieliśmy w październiku zwyżkę ze względu na Gazę i Bliski Wschód, premiuje Rosjan. Dlatego Rosji zależy, i to się często mówi, że Rosjanie z tymi konfliktami nie mają nic wspólnego. No słuchajcie, no każdy dodatkowy konflikt, wojna, no jakieś niepokoje, no najczęściej powoduje, że te ceny surowców rosną, szczególnie ropy naftowej. A więc to też ma tą drugą stronę, tak? Tak, i tu pamiętajcie, ja jeszcze raz wam wrzucę ten wykres. Eksport, dochody z eksportu zależą od ceny ropy i gazu, więc im niżej, tym dla Rosji gorzej i optymistyczne założenia budżetowe mogą się nie spełnić. Następna słaba strona, brak rąk do pracy, no i tu demografia. Ludzi, którzy są zdolni. Demografia, wojna,
Tak, no właśnie chciałem wymieniać. Ludzi, którzy mogą produkować, jest liczba skończona, wbrew temu, co się mówi, że u nich ludzi mnogo. To jest przysłowie jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Pamiętajcie, że wtedy tych ludzi tam było 2 razy więcej, a struktura wieku była zupełnie inna niż teraz. Była zupełnie inna niż teraz. Teraz to społeczeństwo jest starsze i jest go o połowę mniej. Dodatkowo w przedziale między 20 a 30 lat mamy niż demograficzny i w tym przedziale też oczywiście ten niż prezydent Putin z niżu zmienił to w wir, no i wysysa tą siłę roboczą, a jednak no, to są ludzie, którzy są bardzo potrzebni. Przykładem tego były na przykład koleje rosyjskie, które są największym pracodawcą w Rosji i mówiły ostatnio, że nie potrafią zatrudnić ludzi w wieku 30-40 lat do pracy. Nie ma. Tak, tam słuchajcie, mówimy o kilku milionach, tak, żebyśmy też braku. I to też się rozkłada, no bo czasami jest tak, że niektóre firmy już się poddały wręcz. I teraz tak, czy od tego jest... Czy na to można znaleźć jakieś panaceu, znaczy jakąś receptę? Tak, jest. Na szeroką skalę modernizacja i automatyzacja przemysłu i gospodarki rosyjskiej. Co obserwujemy? Obserwujemy masową prymitywizację, tak, i tam, gdzie mieliśmy często nawet roboty, jakieś automaty, one były zachodnie, w tym momencie trzeba się cofnąć. To teraz będziemy tam rączkami to wszystko skręcać, nie? Tak, więc osiągnięto szklany sufit mocy produkcyjnych i w tym momencie nie ma perspektyw na przyszły rok, aby to poprawić. Znaczy będzie gorzej, no tu nie ma... Tu się nie da matematyka. Chyba, że no nie wiem, jakieś klonowanie będzie cudowne. Nie wpisaliśmy w mocnych stronach klonowania. Lub jacyś magicy będą tutaj podwajać tych Rosjan, albo nekromację wymyślą. Dobra, nie będziemy szli tutaj w ten satyryczny. Trudności z uzupełnieniem strat wojennych, gonienie króliczka, czyli to wcześniej już powiedzieliśmy. Przyszły rok to będzie w dalszym ciągu spadek. Niewystarczająca produkcja do zastępowania strat. Jak oglądacie sobie te statystyki codzienne, które są publikowane, mamy tam dziesiątki ciężarówek, jakieś wyrzutnie rakiet, czołgi, wozy opancerzone. Codziennie jest to po kilkanaście sztuk. Codziennie nie zjeżdża tyle łącznie z linii produkcyjnych. Chyba że oczywiście będzie pauza operacyjna, rozejm, pokój. To wtedy nie tracimy, tak? A produkujemy, więc tu jest bardzo ważne, żeby to wszyscy zrozumieli. Pauza pozwala bardzo szybko odbudować się Rosji. W sensie dużo szybciej, teraz nie mamy w ogóle odbudowy, a w drugą stronę będzie... Nawet to zmniejszenie tempa konfliktu by to umożliwiło, natomiast będziemy raczej widzieć zwiększenie ze względu właśnie nacisków politycznych, no bo jeżeli się nie uda, to lobby i ta propaganda nie spowoduje, że ten rozejm zostanie wynegocjowany, no to Putin będzie dążył, znając jego dotychczasowe działania, i jeszcze do większej eskalacji, czyli jeszcze więcej, nie 1000, tylko 2000, tak, czy 3000 żołnierzy dziennie i jeszcze większe ilości sprzętu tracone, tak? A będą atakować, więc będą też odpowiednio więcej tracić, żeby jakieś zdobycze, czy terytorialne, czy polityczne osiągnąć najlepiej przed marcem. Przede wszystkim to też jest, czytałem ostatnio opracowanie jakiegoś duńskiego uniwersytetu, szturmy mięsne to jest po prostu gra psychologiczna. Pokazanie wszystkim, właśnie my możemy tak długo. Możemy tak, nieskończoność, co jest kłamstwem. Ale na niektóre umysły działa. Tu dalej powiedzieliśmy szary eksport, to mówiliśmy, no uzależnienie od Chin. No to ten Lend-Lease, który sobie fundują,
Tylko to spowoduje, to jest że ważne, żeby rozróżnić, bo wiesz co, bo Lend-Lease kojarzy się z takim wsparciem amerykańskim, gdzie no, to było bardzo korzystne, natomiast tu mamy sprzedawanie ostatniej koszuli za podwójną, za połowę ceny. O, może za w ten połowę sposób. ceny. Tak, nie podwójną, tylko za połowę ceny. Chińczycy grają na siebie w tym układzie i bardzo dobrze wykorzystują sytuację i wysysają, co się da z Rosji w tym momencie. Więc te wsparcie, które pozwala utrzymać się Rosji w konflikcie, zwłaszcza w przyszłym roku, za to bardzo słono zapłacą. I to widać już w podpisywanych kontraktach, na duże rabaty, na długoletnie, z karami umownymi. Jest to wszystko przygotowane przez stronę chińską bardzo dobrze, a Rosjanie zgadzają się w tym momencie na niemal wszystko. Następna słaba strona, o tym wielokrotnie mówiliśmy, myślałem, że nawet to się uda jakoś rozwiązać w tym roku, no i się nie udało, nierównowaga handlowa z Indiami. Cały czas w tym momencie wysyłana ropa naftowa głównie, duży eksport. Mały import, rozliczanie cały czas nierozliczone te rupie, no problem, który gdzieś na następny rok zostaje przerzucony bez rozwiązania. Kolejnym problemem, który zostaje nierozwiązany już drugi rok będzie albo trzeci, braki inwestycji w branży surowcowej. Aby utrzymać wydobycie czy ropy, czy gazu, są niezbędne poszukiwania nowych złóż, konserwacja istniejących, przeglądy techniczne, wszystko to, co jest wymagane. W tym momencie w Rosji to nie działa. Znaczy tak, coraz mniejsze inwestycje, coraz to gorzej wygląda, brak dostępu też do zachodniej technologii, tutaj daje znać, z każdym rokiem będzie coraz gorzej. Upadek eksportu broni, to o tym mówiliśmy na slajdach. Teraz może przy tych niskich inwestycjach w branży surowcowej, ja chciałem tylko wspomnieć o tym, o czym mówiliśmy, a nie zrobiliśmy slajdu. Syberia się ociepla. Tak, ostatnio właśnie dyskutowaliśmy, że ocieplanie klimatu w Rosji widać dosłownie, bo w przeciągu kilku lat te temperatury poszły w górę średnie, no i wiąże się to z takimi problemami. Wielka zmarzlina rozmarza, a to wiąże się z tym, że infrastruktura, która była stawiana na skutej lodem ziemi, w tym momencie wymaga nakładów finansowych. I to się nie dzieje. A jest coraz cieplej. Więc to będzie temat w najbliższych latach, który wymaga bardzo dużych środków inwestycyjnych, a jest to zaniedbywane w tym momencie. No tak, a na szelfie nie mają znowu środków i technologii, żeby na szelfie wydobywać, no i to tak się będzie narastać, tak? Ale to pewnie już problemy przyszłego reżimu. Jeżeli chodzi o 2024 rok, to prognozujemy dalsze pogłębienie słabych stron, prawie wszystkich, które wymienialiśmy. Inflacja, to mówiliśmy przy społeczeństwie, no ale tu trzeba też powiedzieć, że to też będzie się odbijać i na budżecie, i tak naprawdę nawet na tym przemyśle zbrojeniowym. Braki towarów, bo oprócz tego, że rząd może różnie próbować rozwiązywać problemy związane z coraz wyższymi cenami. Jednym, to wielokrotnie mówiliśmy, może być koszyk produktów gwarantowanych, a więc potencjalnie to, co widzieliśmy i na paliwach i na jajkach, tak, tylko na kolejnych produktach. To niekoniecznie też musi, tak jak teraz, dotyczyć wielu regionów w Rosji, a może być na przykład wybiórczo dotyczyć wybranych regionów. To będzie punktowo, tego będzie coraz więcej, a rząd może próbować tutaj narzucać, żeby walczyć z inflacją, narzucać tak zwane ceny regulowane, czyli powrót do tego, co już za komunizmu Rosja przerabiała. Jeżeli chodzi o taką szansę, która mogłaby się pojawić w 2024 rok, no to większe zaangażowanie ze strony Chin. Tylko że Chiny mają własne problemy
I też własny pomysł, myślę, na to, co chcą zrobić z Rosją. I też chyba nie ma takiej na ten moment potrzeby, żeby się mocniej angażować, szczególnie inwestycyjnie, kapitałowo, finansowo, no bo Rosja potrzebuje wszystkiego. I kapitału, i systemów, wszystkiego. Maszyn, ludzi, leków, wszystkiego. Dobra, myślę, że zakończyliśmy ten etap. Na pewno pojawią się jeszcze jakieś nowe elementy, których nie wymieniliśmy. Będziemy dla Was to monitorować na bieżąco. Będziecie w codziennych informacjach o tym informowani. Dobra, jeżeli podobało Wam się, zostawcie łapkę lub komentarz, a najlepiej jedno i drugie. Polećcie znajomym, którzy nie wiedzą o naszym kanale. Myślę, że takie raporty jak już ten drugi, bo to już drugi raport można powiedzieć, który wychodzi w ciągu kilku dni, jest idealnym miejscem, żeby zacząć. Takie podsumowanie wszystkiego na wykresach, żebyście widzieli, skąd to mamy. W każdym wykresie jest źródło, można sobie to sprawdzić, zweryfikować samemu. Wszystko. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.